Pozornie trudno szukać nadziei w takim czytaniu jak dzisiejsze, mówiącym o ukamienowaniu człowieka, o ukamienowaniu Szczepana. Spróbujmy mimo to. Czy zwróciliście uwagę na to, co robi Szczepan w trakcie kamienowania? Szczepan jest zapatrzony w niebo. Szczepan widzi to niebo otwarte i zasiadającego w nim Syna Człowieczego. Wydaje mi się, że ewangelista Łukasz, autor Dziejów Apostolskich, chce nam przez to pokazać, że Szczepan jest zaszczepiony w miłość Chrystusa, zaszczepiony w miłość Boga, że on jest w ciągłej łączności z Bogiem. Jest zapatrzony nie tylko oczami, ale sercem w Chrystusa. Może ty nie masz tylu sił, by wznieść swe oczy ku niebu. Może nie masz sił, by wznieść swoje serce ku Bogu. Nie szkodzi, może tak jest. Ale nie bój się. Bóg patrzy na ciebie. Niebo wciąż jest otwarte. I Bóg z miłością patrzy na twoje życie. Patrzy na to, gdy na ciebie lecą kamienie. Bóg nie tylko patrzy, Bóg także słucha i słyszy. Może usłyszeliście te słowa, które Szczepan wypowiada tuż przed śmiercią. Panie Jezu, przyjmij mojego ducha. Tak, być może wtedy nie były to najbardziej słyszane słowa. Ginęły pewnie w ogólnym wrzasku i krzyku. Chociaż same też były wykrzyczane, jak powiada Pismo. Ale Pan Jezus słucha inaczej niż my. On nie ulega presji większości, nie ulega krzykowi tłumu. Pan Jezus słyszy zawsze krzyk cierpiącego i odpowiada na ten krzyk. Dlatego nie bój się zaufać. Nie bój się zaufać również dlatego, że cierpienie nie jest Bogu obce. Przecież Chrystus sam wołał z wysokości krzyża: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Miej nadzieję. Miej też nadzieję z innego powodu. Jeżeli możemy tutaj mówić o zwycięzcach i zwyciężonych, Szczepan należy do zwycięzców. Mija 2000 lat od tego dramatycznego wydarzenia, a pamiętamy imię Szczepana, nie jego oprawców. Dlaczego? Dlatego, że to nie on trzymał w ściśniętej pięści kamień. To nie on zatkał sobie uszy, oczy, serce na drugiego człowieka, na Boga. Kto jest z Bogiem, kto jest wierny miłości, zawsze wygrywa. Nie wiem, czy tak było, może tak, może nie, ale może nie obce były Szczepanowi słowa z Księgi Mądrości, z 3 jej rozdziału. Dusze umarłych są w ręku Boga, a nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Zaufaj Bożej mądrości, zaufaj Bożej miłości. Miej nadzieję.